Dzisiaj temat trochę inny, krótszy. Obsługa kalkulatora naukowego. Taki level podstawowy, żeby sobie radzić z trudniejszymi obliczeniami, ale żeby szły sprawnie. Będę go wykonywał na tym kalkulatorze. On jest już dość mocno zużyty, tak jak widzicie. Kiedyś go kupiłem za 15-20 zł, teraz są po 40 z tego co widziałem. Mam lepszy Casio, ale tego Casio nie będę pokazywał, no chyba że będziecie chcieli. On ma troszeczkę inne funkcje, bo on pokazuje od razu w ułamkach i w pierwiastkach. I trzeba klikać ten przycisk SD. To jest z angielskiego, że to po prostu zamienia ułamki na liczby dziesiętne. Te zwykłe kalkulatory od razu pokazują wynik w ułamkach, w sensie w liczbach dziesiętnych po przecinku. I teraz tak, pokażę Wam podstawowe obliczenia, a później jak będziecie mieli pytania, to piszcie w komentarzach albo do mnie na Messengera. Jak będziecie mieli trudne obliczenia, które mieliście wątpliwości jak się liczy, to nagram dla Was jak powinno się prawidłowo policzyć. No tu się włącza, to każdy będzie wiedział. Żeby wyłączyć kalkulator, musisz kliknąć Shift. Shift oznacza, że będziesz przerzucał się na liczby, na kolorki żółte. Więc jak klikniesz Shift, to teraz jesteś na kolorkach żółtych, więc jak wybierzesz obojętnie co z tego przycisku, to ty nie klikniesz zwykłego sinusa, tylko klikniesz sinus. To jest arcus sinus. To jest arcus sinus. Więc jeżeli mieliście na przykład zagadkę, jak robić arkusy, arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, to już wiecie, jak to się robi. Zaraz podam jakiś przykład. Najpierw tak, czyli jak klikniesz Shift, to wybierasz, to przeniosłeś się na kolorki żółte, więc patrzysz na żółte. Tu jest off. Klikasz off i wyłączył się. Druga sprawa. Alfy nigdy nie używałem, a przez 5 lat ponad robiłem zadania na studiach, więc alfy się nie używa. Alfy jako rozrywkę używaliśmy, żeby pisać jakieś literki, na przykład M. O takie macie. Mama. Nie wiem, do czego to służy, to nie miało znaczenia, bo do wszystkich obliczeń, nawet bardzo złożonych, nie stosowałem tych literek alfa. Czekajcie, złapię ostro, żeby lepiej było widać. O, teraz jest lepiej. Patrz, czyli to była te alfa, to jest taka ciekawostka. Pominijmy to alfa. Dobra, co tutaj jeszcze jest? Mod nie klikajcie. Jak klikniesz mod, to możesz wejść zbyt głęboko w szczegóły kalkulatora i nie będzie ci łapał zasad w stopniach. No bo patrz, sinus 30, każdy wie, że to jest 1/2. Zgadza się, jest 1/2. Gdybyś przez przypadek w modzie pozmieniał, to mógłbyś przez przypadek wejść nie w stopnie, tylko w radiany. Jakbyś wszedł w radiany albo w gradienty, to powoduje, że będą ci złe wyniki wychodziły. No chyba, że umiesz się posługiwać radianami i gradientami. Ale to trzeba ostrożnie. Jakbyś poplątał się i byś przez przypadek kliknął te mody, których nie polecam klikać, miejcie ustawione tak jak ja mam ustawione. Tutaj jest napisane D, S, D i M. To jest standardowe ułożenie kalkulatora. Od nowości wyjęty, nigdy nie używałem modów. Gdybyś wszedł w szczegóły i byś się zgubił, to gdzieś jest przycisk reset. Tylko nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie jest przycisk reset. W niektórych jest, w moim nie ma przycisku reset. To po prostu będziesz musiał rozkręcić go i wyjąć baterię na kilka sekund i włożyć ponownie. To będzie po prostu jako reset, ale te inne kalkulatory mają przycisk reset. Gdzieś tutaj. Dobra, to jest szczegół. Po prostu nie wchodź w mod i tyle. Druga rzecz. Zobacz. Jak będziesz chciał sprawdzić, ile jest kosinus 60 stopni, no to ci wyjdzie też, że jest 1/2. Ok. Teraz idziemy w arkusy. Gdybyś chciał zobaczyć, dla ilu stopni sinus wyjdzie 1/2, to klikasz tak. Czyli patrz. Dla jakiego kąta sinus wychodzi 1/2, to znaczy, że ty robisz tak naprawdę arcus sinus. Arcus sinus. Klikasz tą 1/2 i wyskoczy ci wynik. Powinien ci wyskoczyć 30 stopni. Oczywiście w stopniach tego nie napiszę, tylko napiszę w czymś innym. Czekajcie, czemu taka ostrość jest dziwna?
Dobra, to będę miał. Będzie troszeczkę ciemniejsze, ale będzie przynajmniej widać to, co piszę na kartce. Zobacz. Klikam Shift, bo przenoszę się na arkusy. Teraz klikam to. To jest arcus sinus. Arcus sinus. I kiedy nie masz wątpliwości, czy dobrze wpisujesz, to lepiej kliknij nawias, żeby wpisać w nawiasie 0,5. I teraz pewnie was dziwi, dlaczego tak wpisałem. Możesz tak wpisać, bo kalkulator wie, że to jest to samo co to. Więc nie musisz wpisywać zera przed przecinkiem. To jest pierwszy taki cyk, żeby szybciej liczyć. To jest 0,5. Jak wpiszesz to, to wyjdzie ci 30 stopni. Widzisz? Wyszło 30. Teraz gdybyś chciał zrobić arkusa kosinusa, to klikasz Shift cosinus minus, bo przenosisz się na kolorki żółte. Czyli przenosisz się na cosinus do -1. No i wybierasz sobie na przykład arcus cosinus, żeby wyszedł pierwiastek z 3 na 2. Słuchaj, pierwiastek z 3 na 2 powinien wyjść na kalkulatorze 30 stopni znowu. Czyli 30 powinna wyjść. Sprawdźmy to. To jest arcus sinus, tak? Już wiesz. Czyli klikasz Shift i to klikasz. Czyli przenosisz się na cosinus do -1. I wpisuję w nawiasie pierwiastek z 3, pierwiastek jest tu, pierwiastek z 3 na 2. Zamykam nawias i teraz wyskoczy 30. No jest git. Mam nadzieję, że już wiecie, jak używać arkusów. To jest pierwsza rzecz. Teraz druga. No tu jest do potęgi trzeciej przycisk. Na przykład 2 do potęgi trzeciej. 5 do potęgi trzeciej i tak dalej. Oczywiście nie musisz używać tego. Tu jest potęga druga. 5 do drugiej. Szczerze, ja tych potęg w ogóle nie używam. Tego i tego nie używam. Bo lepsze jest to. 5 i ten daszek klikasz. Ten daszek oznacza, że robisz dowolną potęgę. Na przykład 5 do trzeciej to powinno wyjść 125. Wychodzi ci 125. Teraz, gdybyś chciał zrobić -3. O właśnie, teraz pokażę podstawowy błąd. Jak wpiszesz -3 do potęgi drugiej, to kalkulator łapie, że tylko trójka jest do potęgi drugiej. Dlatego minus zostaje. Bo minus jest jakby w kalkulatorze przed nawiasem. Bo to jest trójka do potęgi drugiej. Jakbyś chciał wziąć o takie coś, no to musisz nawias kliknąć. -3 do potęgi drugiej. I teraz ci minus zniknie. Zrobi się parzysta. To druga rzecz. Będę kręcił to, co mi się przypomina na bieżąco. Teraz tak. Czyli najlepiej stosować to, jak chcesz robić dowolną potęgę. Na przykład 3, albo wezmę 2. 2 do potęgi i teraz kliknę -2. To powinien wyjść wynik odwrócony, bo patrz, to jest tak. 2 do potęgi -2. Każdy wie, że minus oznacza obracanie, czyli tą dwójkę, ona jest obrócona do góry nogami i całe jest do potęgi drugiej, czyli powinno wyjść 1/4. Czyli kalkulator wyrzuci 0,25. Sprawdźmy, czy tak wyjdzie. Wyszło tak. Jeżeli masz wątpliwości, czy dobrze zrobiłeś, to lepiej pisz nawias 2 do potęgi i teraz otwórz nawias -2. To teraz na pewno będzie prawidłowo. Niektórzy mają wątpliwości, czy dobrze zrobili, więc zabezpieczaj się nawiasem. Teraz tu jest potęga minusowa. Na przykład patrz, 5 do -1. On obróci i wyjdzie 1/5. 1/5 to jest 0,2. Spoko. To obracanie jest fajne. Widzicie, że ono jest zamazane u mnie. Tutaj było napisane na biało. Na biało jest x do potęgi -1. Bardzo często tego używam, jak się robi długie obliczenia w liczniku i robi się długie obliczenia w mianowniku, to czasami mianownik sobie zostawiam i mianownik dzielę przez licznik. Klikam wynik, żeby wyszedł równa się i potem klikam to. To oznacza, że twój wynik zostanie obrócony do góry nogami i wykonasz tak naprawdę licznik podzielić przez mianownik. To jest taki chwyt, żeby szybciej liczyć. Jak wymyślicie jakieś długie zadanie cyferkowe na potęgi, na postać wykładniczą w liczniku, żeby dużo było i żeby było w mianowniku dużo, to wam pokażę, jak to się kręci, jak to się liczy prawidłowo. Teraz patrzę. No jest tu pierwiastek. Pierwiastek z 4 to jest 2.
Jest też pierwiastek trzeciego stopnia, tutaj jest. Tylko żebyś kliknął pierwiastek trzeciego stopnia, musisz kliknąć Shift. Shift, przechodzisz na żółte, klikasz to. Masz pierwiastek trzeciego stopnia z 8, też powinno być 2. Patrz, gdybyś kliknął pierwiastek z -2, to ci nie wyjdzie, bo to jest mathematical error, bo nie można pierwiastka mieć parzystego. No chyba, że weźmiesz pierwiastek nieparzysty z -2, z -8, to wyjdzie ci -2. Widzisz, wychodzi. Pierwiastków rzadko używam tych, w sensie ten używam, ale najczęściej używam ten. Patrz, co to znaczy. Jak klikniesz Shift i wybierzesz to znaczy, że to jest dowolny pierwiastek, jaki sobie wybierzesz. Obojętnie jaki. Tylko musisz podstawić przed nim. Nie polecam tego używania, bo te podstawowe kalkulatory mają takie coś, że zastępują poprzednią liczbę. Nie wiem, jak to zmienić, żeby nie zastępował liczby. Po prostu tego nie używam. No bo nawet w trudnych obliczeniach nie było mi to przydatne. Patrz teraz. Chcę zrobić taki pierwiastek. Pierwiastek z 6 stopnia z 64. Dobra, klikam. Klikam najpierw stopień 6. Zobacz, klikam stopień 6. Teraz klikam Shift. Przenoszę się na pierwiastki dowolnego stopnia. To oznacza, że będzie pierwiastek 6 stopnia. Bo w miejsce tego x jest ta 6. I teraz jak wpiszesz 64, to te 64 jest pod spodem. I sprawdź, co wyjdzie. Wyszło 2. To się zgadza. Bo gdybyś 64 sobie rozbił, to będzie 2. Patrz, jak się rozbija 64. To już powinniście wiedzieć. Ile masz dwójek po prawej stronie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To znaczy, że to będzie 2 do 6. I teraz słuchaj. Co oznacza zapis pierwiastkowy? Zapis pierwiastkowy oznacza, że masz coś takiego. Patrz uważnie teraz. Widzisz? X do potęgi n, zgadza się, podzielone przez m. To oznacza pierwiastek. Więc tak naprawdę to będzie 6 podzielone na 6. To wyjdzie po prostu 1. 2 do potęgi pierwszej to jest 2. Czyli pamiętaj, że pierwiastek matematycznie oznacza coś takiego. To jest warte uwagi, bo widziałem osoby, które tego nie wiedzą. Dobra. To pokażę Wam, jak będzie trudniejsze obliczenie. Popatrz przykład. Załóżmy, że wyszła Ci taka liczba u góry, a na dole wyszła Ci taka. No to logiczne, że weźmiesz 12,64, podzielić na 6,74. Widzisz? Dzielisz. Wychodzi Ci tyle. Zapamiętaj ten wynik. Dobra, ale zdarza się, że jak się długo liczy, to najpierw osobno sobie licznik liczysz na kalkulatorze, klikasz w równa się i spisujesz wynik liczniku. I wychodzi Ci tyle. Po bardzo długim liczeniu licznika. Teraz robisz osobno mianownik. Dlaczego osobno? Bo lepiej nie łączyć wszystkiego naraz. Nawet ja nie łączę, bo to powoduje, że możesz się gdzieś machnąć i zrobisz błąd. I to jest wtedy duży błąd, wychodzi Ci zły wynik. Więc lepiej osobno sobie licz licznik, spisz sobie, ile Ci wyszło i teraz osobno liczysz mianownik. I patrz, liczysz sobie mianownik bardzo długo. Wychodzi Ci taka liczba. Dobra, wyszła Ci taka liczba po bardzo długim liczeniu. I teraz czasami się nie chce spisywać, że robisz tak, klikasz reset i robisz to, podzielić przez to. Czasami nie chce się, ja zostawiam tą liczbę, zobacz, wyszła mi ta liczba i dzielę przez tą. Czyli zobacz, ja robię na odwrót, ja dzielę tą przez tą i wychodzi mi wynik, zwróć uwagę na jaki. Spoko, ale przecież ja dzieliłem tą przez tą, więc teraz chcę obrócić do góry nogami, więc klikam to. X do -1. Answer do -1. I widzisz, wychodzi to samo. To jest taki myk, jak się robi dłuższe obliczenia i chce się szybciej coś policzyć. Teraz druga sprawa, bo nie powiedziałem Wam, co to jest te answer. Załóżmy, że liczyłeś i wyszło Ci 125. Kliknąłeś równa się, to on ma już to zapisane w pamięci, że to jest answer. I teraz zobacz,
Jak klikniesz answer, to on ci wyrzuci tą odpowiedź, tą 125. Widzisz? Teraz, gdybyś chciał zrobić pierwiastek 3 stopnia, czekajcie, teraz wyrzuciłem, boję się, że nie, pamiętam na szczęście. Pierwiastek 3 stopnia robię, zobacz, pierwiastek 3 stopnia robię z answer. Answer oznacza, że on zaciąga odpowiedź poprzednią, która ci wyszła po kliknięciu równa się. Jak zrobisz pierwiastek 3 stopnia z answer, to znaczy, że robisz pierwiastek 3 stopnia ze 125, to powinno wyjść ci 5. Widzisz, wychodzi 5. I to jest twoje nowe answer. Czyli patrz, jak klikniesz answer teraz, równa się, to będzie 5. Bo on pamięta poprzedni wynik. No i to teraz patrz, możesz zrobić tak. Answer do potęgi 3. Albo do potęgi 2. 5 do potęgi 2 to jest 25. Wychodzi prawidłowo. I teraz to jest twój nowy answer. Czyli zobacz, piszesz sobie coś. 10 razy answer, to on wie, że ma pomnożyć poprzednią odpowiedź razy 10. Widzisz, wychodzi 250. Czyli ten answer też ułatwia sprawę, jak się coś liczy. To jest eksponenta. Eksponenta wychodzi, to jest 2,74. Czyli, albo czekaj, to dawno tego nie używałem, może to jest teraz inaczej. Eksponenta do potęgi pierwszej. Syntax error. Błąd składniowy. Sorry, to jest eksponenta. To nie jest eksponenta. Tu jest eksponenta. Tu jest e. Tylko uważaj, e jest na żółtym, czyli musisz kliknąć shift, żeby przenieść się na żółte. Przeniosę się na żółte i klikam e. To jest e. Zostawiam e. To znaczy, że on wie, że to ma być potęga pierwsza. Nie musisz pisać jedynki, bo on to wie. Wyjdzie 2,74. Co? Czekaj. E do potęgi pierwszej. Sorry, musisz jednak wpisać pierwszą potęgę, bo ten akurat kalkulator nie zna, ale są inne, które wiedzą, że tam jest jedynka. Czyli musisz pisać e do potęgi pierwszej i on dopiero wie, że to jest potęga pierwsza. Dobra, to już mamy załatwione. Tu jest logarytm naturalny, a tu jest logarytm zwykły. Logarytm zwykły... Aha, jak klikasz logarytm zwykły, to znaczy, że ty wiesz, że na dole jest dziesiątka. I teraz wpisujesz na przykład tutaj, że chcesz, żeby ci wyszło 1000. Już matematycznie wiesz, że to jest to do tego. To żeby wyszło 1000, to znaczy, że to musi być 10 do potęgi trzeciej. Czyli zobacz, wpisuję 1000. I teraz jak kliknę równa się, to on wyrzuci mi wynik x. Jaki x jest? X jest trójką. Tak działa logarytm. To jest logarytm naturalny. Rzadko kiedy używam, bo logarytm naturalny oznacza, że masz na dole literkę e. Literkę e rzadko wykorzystuję, chyba że jesteś na typowej matmie. Załóżmy, że masz coś takiego. To wyjdzie 5. To nawet nie trzeba liczyć, bo to się samemu wie, jak się szybko liczy. Ale słuchaj, gdybyś chciał to sprawdzić, to klikasz logarytm naturalny z e do 5. Wychodzi 5. To jest taki dodatek z logarytmami. Czekaj, logarytmy mam załatwione, pierwiastki mam załatwione, potęgi, obracanie mam. Tego nie stosuję. Tego zapisu nigdy nie używałem. Musiałbym sprawdzić, czy teraz mi wyrzuci prawidłowy wynik. Nie. To wyrzuca... Nie używajcie tego. Ja nigdy tego nie używałem. To bez sensu jest. A liczyłem bardzo dużo przykładów. Wymyślicie mi jakieś i wyślecie, to jakieś nakręcę filmik. Teraz to. Tego nie używam. Tego nie używam, ale to jest chyba hiperbola. Trzeba byłoby zerknąć. Prawdopodobnie tak. Próbowałem na szybkiego znaleźć. To jest chyba hiperbola, ale nie używałem nigdy. Najczęściej się używa... Tego też nie używałem, tego też nie. Nie są potrzebne, a liczyłem bardzo dużo. Inny przykład. Tego memory plus i memory minus też nie używam, bo po prostu niektóre pośrednie wyniki sobie zapisuję na kartce. No chyba, że masz tamten naukowy, który pokazywałem, to wtedy tu można znacznie więcej rzeczy robić
Ale uczy was na podstawowym, po taniości, żeby było. Bo ten w pełni wystarcza. Na studiach tylko miałem ten kiedyś. Tylko, że miałem firmy Casio, a to jest no name. Wszystkie mają ten sam układ prawie. Dobra. Tego nie używałem. To jest NCR. Nie wiem. Coś z clearem, ale nie używajcie. Tu jest postać wykładnicza. Zobacz. To jest 10 do potęgi x. Teraz patrz. Klikasz Shift i wchodzisz na potęgi dziesiątek. 10 do potęgi trzeciej powinno wyjść ci 1000. Zgadza się. Teraz patrz. 10 do potęgi minus 3 to wyjdzie ci 1/1000. Widzisz, to jest 1/1000. I teraz druga rzecz. Nie musisz klikać tej minus trójki. Możesz kliknąć ten minus. Tą minus trójkę. Tą minus trójkę to jest to samo. Zawsze się zastanawiam, po co piszą ten minus, bo to jest to samo co to. No chyba, że piszesz tak. A nie, on to wie, że to jest minus 3. Może to jest taki dodatkowy minus. On robi to samo. Patrz. 2 do potęgi minus drugiej. Obróci ci, będzie 1/4. 2 do potęgi minus drugiej. To jest to samo, to jest ten sam minus. Jak klikasz to, Shift dziesiątki, to możesz przed dziesiątką coś napisać, na przykład 5250, albo czekajcie, damy jakieś liczby. O takie. Razy 10. I teraz patrz, on już wie, że to jest razy. Ja w ogóle nigdzie nie kliknąłem razy, nie klikam tego. Nie musisz. Jak klikniesz Shift i to on bierze to razy to do potęgi trzeciej. To wtedy wyjdzie ponad 5237 razy 1000. Widzisz, wyszło 1 000 000. Zgadza się. 5 milionów 237 tysięcy. Możesz też tak wpisać. 10 do potęgi minus trzeciej. On przesunie przecinek i wyjdzie ci 5,327. Jedna rzecz, jak będziesz robił jakieś dłuższe liczenie, to zabezpieczaj się nawiasami, bo robi się czasami głupie błędy. Jak wymyślicie jakieś dłuższe zadania, to wam policzę. Tylko nie wymyślajcie z jakimiś specjalnymi znakami matematycznymi, które powinno się liczyć ręcznie, typu całki i tak dalej, bo on nie ma całek, z tego co pamiętam. Musiałbym sprawdzić, ale raczej nie ma całek. Nigdy nie używałem do całek go. No tak. Tu jest pi. Shift pi. I on wtedy wie, że to jest 3,14, tylko że on bierze dokładniej. Widzicie? On bierze tamto pi. Tu jest procent. Procentu nie używam, bo 5%. No właśnie. Nigdy nie używałem, bo to mogłoby robić błędy, bo musisz wcisnąć najpierw chyba procent. Nie, musisz najpierw kliknąć na przykład 50% z... Czekajcie, 50% z 2? Nie, on tego nie wie. Nie używałem procentów. Ja sam wiem, ile to jest procent. Na przykład jak jest 25%, to przecież to się dzieli na 100. Czyli to jest 0,25. I biorę 0,25 z jakiejś konkretnej liczby. O, widzisz, to jest 0,25. Już z przyzwyczajenia kliknąłem sam przecinek, nie klikam 0,25, bo nie trzeba. 0,25 razy 3 to jest 0,75. Które jeszcze zapomniałem? Chyba podstawowe funkcje omówiłem. Jak ktoś będzie miał z Was jakiś fajny przykład fizyczny, literkowe, w sensie cyferkowe liczenie, to podeślijcie, to Wam wrzucę rozwiązanie. Możecie sami wymyślić taki, który zawierałby wiele rzeczy naraz. To wtedy Wam pokażę krok po kroku, jak to się liczy na naukowym. Podam podstawowy błąd, jaki ludzie robią. Na przykład załóżmy, że jest coś takiego. To jest łatwy przykład, można byłoby go ręcznie policzyć, ale patrz jak ludzie robią. Oni wpisują tak, 5 podzielić na 2. Nie musisz klikać razy 10 do trzeciej. Nie trzeba klikać tego razy, bo kalkulator naukowy wie, że jak klikniesz tak, to znaczy, że to jest 2 razy 10 do trzeciej. Tylko wiesz, jaki jest podstawowy błąd? On nie wyrzuci prawidłowego wyniku. Zapamiętajcie, ile wyszło.
bo on najpierw zrobił 5 podzielić na 2. Czekajcie, muszę to sprawdzić. A nie, akurat wyszedł ten sam wynik. To nie było to zadanie z tym błędem. Kurczę, nie pamiętam jak ono wyglądało. Jak to było? O, to chyba jest. On nie zrobi tak. Tylko on zrobi tak. To czekaj, chyba wyjdzie 10. No, widzisz, wyszło 10. To jest to zadanie z błędem. Oczywiście to była wersja light, bo widziałem rozszerzoną, że studentka na przykład albo student liczy i nagle mu wychodzi z dupy wynik. On mówi, kurde, o co chodzi? Przecież dobrze wpisywałem. No nie dobrze wpisałeś, bo kalkulator nie wie, że to jest 5 podzielić na 2 i na dole ma być razy 4. On tego nie wie. On robi tą rzecz. On 5 podzielił na 2 i potem robi cały wynik razy 4. Dlatego wyszła 10. Bo to się skraca i wychodzi 10. Żebyś tak zrobił, to powinieneś wpisać 5, podzielić na i w nawiasie napisać 2 razy 4. I teraz wyjdzie prawidłowy wynik. Wyszło tyle. To się zgadza. Oczywiście każdy z Was, jak dobrze umie matmę, to teraz się śmieje, bo przecież czemu nie wpisałeś od razu 5 podzielić na 8? No bo to jest 5 podzielić na 8. Jak się robi długie zadania i się chce coś szybko zrobić, to się nie myśli, żeby coś częściowo coś w głowie zrobić i potem wpisać szybko do kalkulatora 5 podzielić na 8. Tylko się wpisuje wszystko po kolei. 5 podzielić na 2 razy 4. Zapomina się o tym. Więc jak będziecie robić dzielenie, to albo cały mianownik piszcie w nawiasie, bo musicie cały mianownik w nawiasie napisać. I nie zapomnij zakończyć nawiasu. Ja tak nie robię normalnie. Ja osobno liczę licznik, osobno liczę bardzo długo mianownik, spisuję wyniki, jaki mi wynik wyszedł w liczniku, jaki mi wynik wyszedł w mianowniku i dopiero potem sobie dzielę. Albo liczę mianownik, wychodzi mi mianownik i wiem, że w liczniku było 5, więc patrz, dzielę przez 5. Ale to nie jest końcowa odpowiedź, musisz obrócić do góry nogami wynik cały. Answer obracasz do góry nogami, bo musisz mieć... O, teraz byłby prawidłowy. Dobra, jak będziecie mieli pytania, to pytajcie. Nakręciłem to dlatego, że część osób mnie po prostu prosiło. To było na tyle. Dzięki za oglądanie.